dobry. Widać mnie? Słychać mnie? Powiedzcie. Muzyczka ładnie cichnie. Nauka nie idzie w las. Dobra, mamy to chyba. Siema. Inflacja, tak jest. Siema. Na wstępie zaznaczę, że jestem padnięty. Na wstępie zaznaczę, że jest mi zimno. Ale damy radę, słuchajcie. Cześć. Siemano Adam, siemano Łukasz, siemano Remigiusz, siemano Fadra, siema Alicja. Kolejność przypadkowa. Siema Blagar, siema Rokobrak, siema Marek, siema Koza. Możesz jeść. Bąbelek. Elemelek. Jaka punktualność, no Mariusz. Miałem w naturze, że wolę być 2 godziny za wcześnie niż 2 minuty za późno. Tak to działa. Cześć. Powiem wam, że wszystkie pokłady motywacji w sobie dzisiaj zrobiłem, żeby tego live'a odpalić, bo zmęczony jestem. Tyle. Zbierzcie się. Ja odpalę nektar. Wiem, niezdrowe. Karol, siemka. Ile z PS4? Przepraszam, to nie tu. Pozdro, doktorku. Dychę na dobry wieczór. Dziękuję. Ile z PS4? Nie wiem. Nie znam tego ekspresu. No, czekam aż napiszecie, że piję chemię. Witam wszystkich na live. Pozdrowionka z Anglii, Grzmos. Witam. Witam wyspy. Trzeba wycisnąć, wiecie? Do ostatniej kropli. Wasze zdrówko? Nie piłem ksoksodzika jeszcze. Jakoś tak... Nigdzie tego nie ma gdzieś, jak widzę w sklepie, to jakoś tak... Taki zły kolor pijesz, ja wolę zielony. Lubię biały, Krzysztof. A piłem ostatnio, wrzucałem nawet na Discorda Elektrona, jakiś nitro z azotem. Dobre to było. Dobra. 97 osób, 22 łapki. Chyba mi internet pada. Soczek z wolnoobrotówki lepszy. Słuchajcie. Ten ekspres stał nietknięty od filmu sobotniego. Jak zresztą widać. Polecam, jeśli ktoś nie widział. Może zmienię kamerę, co? Może będzie ładniej. Sprawdźmy to. Tu się napompował bąbelek, który jest na miniaturce. No i były efekty, były fajerwerki, słuchajcie. Siema, walnie piszeczkę, a potem śpiewanką. Siema, Luke, siema. Jestem przygotowany na każdą ewentualność, bo jesteśmy na etapie, że... Zresztą zademonstrujmy. Jesteśmy na etapie iżże bo. Tędy powinno wylecieć cokolwiek. Ale... nie wlatuje. Ani w tą, ani w tą. Co sugeruje, że z odkamieniaczem ten ekspres się nie widywał. Za często przynajmniej. Co tam piszecie? Łapki będą za udaną naprawę. O ty Remigiuszu, ty. Jestem przygotowany na każdą ewentualność, bo mam też grzałkę. Jak widać, no taka dosyć podobna. Paweł, na Monsterka. Mango Loco najlepszy udanej naprawy. Dziękuję, Pawle. Także no wszystko mam. Trzeba tą grzałkę dociągnąć. Chcę wam pokazać, jak można spróbować uratować taką grzałkę w Jurze, ale to właściwie analogia do każdej grzałki, jeśli już wam straci przepływ, bo teraz problem polega na tym, ten bąbel powstał z czego? Pompa w Jurze ma moc. W ogóle te pompy mają moc, ale no Jura to Jura, tak? No i po prostu jak nie było ujścia ciśnienia, tu się gdzieś zaczęło lać po uszczelkach, no bo już się takie ciśnienie zbudowało, to się napompował bąbelek. No i trzeba tą grzałkę wyciągnąć i spróbować ją uratować. Nie pij tej chemii, zupę pomidorową gotowałam, witam wszystkich. Jedz zupka, ci wystygnie. Cześć mama. Bierzemy się, nie? Bo zamarznę tu, nie ma co.
Jak wyjąć grzałkę? Skąd mam wiedzieć? Na pewno trzeba odkręcić czujniczek NTC, żeby go nie urwać, bo on jest na bardzo takich tutaj cieniusieńkich kabeleczkach, przewodzikach. Nie mówi się kabelki, mówi się przewody. Mieszkam na Jurze, pisze Jacek, to wiem ile kamienia u nas jest w mieście. No tak. Jura Krakowsko-Częstochowska, zamek w Ogrodzieńcu. Byłem parę razy, ładnie tam jest. Potwierdzam. Tak mi się wydaje, że to tak. O, grzałka sama już chce wyjść. Siema, baranek. Jak wyciągnąć grzałkę jak najszybciej? No właśnie, to prawda. To jest właśnie w Jurze, tak wygląda czujnik. On jest taki niepozorny, bo to jest taki, no widzicie, takie kółecko. Niech on sobie tu gdzieś leży. Ankieta. Czy kamień pokonał Goliata 2-0? Właśnie, jaką ankietę robimy? Nie wiem, czy widzicie, że jest dobrze doświetlone wnętrze ekspresu. A to kwestia, pokażę wam. Już do was wracam. To jest kwestia tego oto urządzenia. I tu dziękuję moim rodzicom, bo to prezent imieninowy. Takie się prezenty robi, widzicie? Takie się prezenty robi. No, dzięki mamo, dzięki tato, bo to wszystkim zrobiło dobrze. Także tak. Przewody. Słuchajcie, bo to przerabiałem już takie, rozmawiałem nawet z kimś, jak zapamiętać, gdzie te przewody idą. No wiadomo, foteczka, ale można sobie, ja tak czasami robię, dużo serwisów tak robi, to jest żadna ujma. Postawcie sobie, wiecie, o, 1 kropka, 2 kropki i tak dalej, nie? 3 kropki, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Macie oznaczone, zapamiętajcie, teraz zrobić zdjęcie, łatwo. Fajna lampa, dzięki Grzegorz, no fajna. Człowiek się głodny zrobi przy was, Krzysztof pisze, przepraszam, a co oni tu już o żarciu gadają? Witam kofeiną pędzonych, Tomasz, no dobrze powiedziane. Zapiekanki inaczej, Alicja, paluchy cygana. Paluchy cygana to jest, ja pierwszy raz widziałem paluchy cygana u mocnego vloga z Kielc, którego oglądam zresztą. Pozdrawiam, jeśli ogląda. Przewody na razie sobie tylko tutaj poluźnijmy, słuchajcie. Będę się starał wam łba wkładać własnego w ekran. No i tą grzałkę wyciąga się w dosyć prosty sposób, bo trzeba ją przekręcić, ale jeszcze trzeba się tu pozbyć przewodów, żeby ich nie przycinać. To jest jakoś tak dziwnie powiązane. Nie wiem, czy to jest w sposób naturalny tak zrobione. Dawno tego nie wyciągałem, słuchajcie. O, Remigiusz, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Dziękuję, masz w ten sam dzień, tak? Nie, ty masz imieniny w moje urodziny. Jakoś tak. Tu by było dobrze to rozpiąć, ale spróbujmy się... Bo miałem taki plan, słuchajcie, żeby w ogóle tędy próbować się przegryźć przez tą grzałkę. Czekajcie, niech ja sobie spojrzę. Niech ja się tu pozbędę tego wszystkiego, co tutaj powoduje kłopoty. Dobrze by było odpiąć te przewody od tej grzałki. Niewiele tu zobaczycie, bo nawet ja niewiele widzę. Nie, to co ci w weekend na Messengerze wysłałem, a to nawet nie pamiętam. Grzegorz, ja też złącza oznaczałem mazakiem, jak wyciągałem płytkę w magnetofonie szpulowym. Było tych złączy. Dobry sposób. No tak, tylko trzeba uważać, żeby od razu sobie tego nie zetrzeć. No weź, wyjdź, grzałko. Proszę cię. No widzicie, i to... Co by nie gadać, bo wiecie, znacie moje zdanie, że według mnie ekspresy Jura są za drogie, ale to jest moje prywatne zdanie, to możecie się z tym nie zgadzać, to jest jakby każdy sobie po swojemu liczy pieniądze. Natomiast konstrukcja tych ekspresów, przemyślenie tego ułożenia tu, to co tam Artur nawet, nie wiem czy Artur jest z nami, pisał w komentarzu pod filmem, że jak tutaj ten bąbel wybuchł, on nie mógł chlapnąć na tą elektronikę, ja i tak ją osuszyłem po tej eksplozji. No nie wszystko się da pokazać na filmie, natomiast tu dochodzi bok, on to domyka, tak? No jest to tu przemyślane. Jest to tu przemyślane i to jest w ogóle bez dwóch zdań. No co słuchajcie, trzeba pozdejmować końcówki. Może końcówka jest zapchana, no tego nie sprawdzałem. Ale bardzo chcieliście, żebym kontynuował tą naprawę, no to mówię przecież na live'ie będzie idealnie. No tu generalnie wszystko wygląda względnie dobrze.
Uziemienie sobie tło, to możemy na razie tak to zostawić, słuchajcie. Wypnijmy tylko z elektroniki tą grzałkę, żeby tu nie wyrwać gniazd. No bo byłoby słabo. Grzegorz, ja też złączę, a to już czytałem. Dobra, Grzegorz, gdyby dmuchnąć kompresorem w grzałkę, kamień może wydmucha. Michał, a mi rodzice na imieniny kupili wkrętarkę, taką jak twoja. No to jaki to prezent, Michał. Czy to wkrętarka to już... Szkoda, że nie ma w niej licznika. Wypinamy te dwa przewody od zabezpieczeń termicznych, od zasilania grzałki tak naprawdę. Czy ten jest tu w jakiś prosty sposób można wypiąć? No nie, bo on się łączy dalej. Dobra. Nie przeszkadza mi to, mam duże pole manewru, słuchajcie. To sprawdźmy to jeszcze raz. Jakiś wężyk. Ja wam pokażę, jak ja to robię. Co prawda powinienem tą grzałkę porządnie rozgrzać farelką albo suszarką, ale... Spróbujemy to zrobić inaczej. Można sobie sprawdzić, tylko tu już ostrożnie, żeby nie kaleczyć tej grzałki w środku. One prawdopodobnie na którymś zakręcie ma problem. Wracając do tego, co Grzegorz pisze o kompresorze, jak pompa 15-barowa nie przepompowała tego, to obawiam się, że kompresor też by tego nie zrobił. No tu wchodzi całkiem sporo, więc jest szansa, a w ogóle teraz sprawdźmy, słuchajcie, nawet tym wężykiem, którego będziemy tu używać, bo może to końcówka była zapchana. Trochę on przymały ten wężyk, ale zaraz coś znajdziemy. Nie. Chodzi o to, że no jeżeli pompujemy, grzałka nie ma przelotu, jest zakitowana na amen, no to nie wleje się też do niej odkamieniacz w zamkniętym obiegu ekspresu. No i chodzi o to, żeby ten odkamieniacz tam wlać. Strzykawka. Siostro strzykawka. No jak widać, zademonstruję. Takie się podciśnienie wytwarza, że nic się tu nie dzieje. Więc teraz słuchajcie, ja muszę sobie przynieść, ponieważ tu jest u mnie zimno, ja nie mogłem sobie przygotować gorącego odkamieniacza wcześniej. Więc zostawiam was, nie będę nawet, słuchajcie, tutaj włączał żadnych zaraz wracaczy. To potrwa chwilę, bo mam w bojlerze wodę nagrzaną, także nie uciekajcie. Już do was wracam, tylko naleję sobie mikstury. Idę, biegnę. I to jest odkamieniacz w stężeniu dosyć dużym, słuchajcie. Widać, że tu ciepło jest. Myślę, że on ma z 80-90 stopni. I pozostaje tylko próbować, słuchajcie. Musimy spowodować, że ta grzałka złapie drożność. Inżynierzy wiedzieli, jak to wszystko poukładać. No, dlatego mówię, co by nie mówić o cenach tych ekspresów. W sensie czy braku sensu ich zakupienia, no to jest to fajnie zrobione. To nie spojrzałem, czy jest z prądu wyłączony, ale nie włączałem go do prądu. No i co? Ja po prostu tu wlewam ten odkamieniacz, dlatego mówiłem, że ona powinna być ciepła, bo bardzo szybko ten odkamieniacz wystygnie, no bo to jednak jest kawałek aluminium. Trochę tu. O, widzicie, co się dzieje? Nawet wam spróbuję to zbliżyć. Jak tu od razu ten odkamieniacz zaczyna pracować, no to o tym jest mowa właśnie. I spójrzcie z drugiej strony, co tu się dzieje. Ja to oczywiście powycieram, zanim cokolwiek z tym zrobię. Ale mam wrażenie, że to już odpuszcza. Reakcja chemiczna. No kwas rozpuszcza osady wapienia. No osady generalnie. I to dużo lepiej by zadziałało, gdyby ją podpiąć na krótko, rozgrzać, tudzież no suszarką ją nagrzać ją do około tam 70-80 stopni. Bo tak ta zabawa może trochę potrwać, mam nadzieję, że tak nie będzie. To, że się tu leje po tej grzałce, to się nic, słuchajcie, nie dzieje, nie zeżre jej tak łatwo. No ale widać, co tam się dzieje w środku. Grzałka się pieni, dokładnie. Można sobie podeprzeć. Dobrze tutaj piszesz. Remigiusz.
podstawka pod grzałkę z kombinerek. No i ponieważ tu u mnie wszystko szybko stygnie, no to jest ból. No ale miejmy nadzieję, że ją uratujemy. Jeśli nie, włożymy tą po prostu, a tą będziemy w tym czasie męczyć. Ale na razie dajmy jej tutaj powalczyć. Ponieważ tu już wyłozi ta woda. To ja sobie teraz robię tak, że nabieram tego odkamieniacza. No to taki plan, Krystian, to spokojnie. Ja to powoli pokazuję, żeby wszyscy widzieli, głośno i wyraźnie. Pamiętajcie, że to jest mocna chemia w tej chwili. No i teraz można na przykład zrobić sobie tu takiego pająka. O, dajcie mi chwilę, zaraz wam to pokażę, tylko wiecie, problem polega na tym, że już mam mokre ręce w odkamieniaczu. No i próbować. Może być tak, że to zaraz puści, a może być tak, że nie puści tak łatwo. Tylko za to jest Kamix. Odpowiadając na twoje pytanie, jakiej firmy to jest odkamieniacz. No i teraz można próbować budować to podciśnienie. Wielokrotnie się udaje to tak zrobić, wiecie co, tylko celuję sobie w twarz tym odkamieniaczem. Więc może zaraz być niemiło. Najczęściej to się robi tak, ciema bzyku, że się ją zostawia. Na przykład tak, licząc na to, że ona przepuści. Już widać, że coś się dzieje, słuchajcie. Cały czas to pracuje. Retrograciarnia. A ja dzięki tobie, doktorku, wczoraj zrobiłem swoją Jurę A7, ale była zawalona. No to też jest Jura A7. Słuchajcie, tak to jest z ekspresami. Bywają zawalone. I słuchajcie, to jest taka walka i ona może długo trwać. Można to na noc zostawić. Też nie chcę, wiecie, żeby tu nagle eksplozja kamienna nastąpiła. Ale próbujemy. Dzisiaj będzie live pod tytułem Podłączamy się do serca ekspresu. Jak nie idzie w tą stronę, żeby nie narozlewać, wiecie, ja tu muszę uważać. No takich rzeczy nie robi się przy monitorach, przy komputerach. No ale jak mam wam to pokazać? Gdzie to cały czas pracuje, nie wiem czy to widać. No i pytanie, wiecie, to jest też inwazyjny dosyć proces, bo to stężenie tego odkamieniacza jest dosyć duże, więc ta grzałka może i tak ulec uszkodzeniu. No ale dajmy radę z drugiej strony teraz. Spróbujmy tu. Spróbujmy tu, czyli znowu ciepłego. Ekspresowy religia. Powiem ci, że Mariusz, też mam takie skojarzenia, jak takie rzeczy robię. Że to takie coś jak przy sercu by człowiek grzebał. I wiecie, to się teraz trzeba zastanowić, ile to czasu zajmie i czy to ma sens czasowo-ekonomiczny. Wartość nowej grzałki. Nie sprawdzałem nawet, ile kosztuje nowa grzałka. Jak możecie sprawdzić, ile do Jury A7 kosztuje. Do Jury A7, do wielu Jur jest ta sama. Ile kosztuje ta grzałka, to pytanie, czy warto się tak bawić. Siema, Michał. Bo jeśli nam to zajmie 5 minut, no to okej, to świetnie, to bardzo dobry wynik. Ale jeśli zajmie więcej, odważny jesteś, odsłonięta elektronika i odkamieniasz. No ale to chyba wiem, co robię. Nawet jak chlapnie, można to umyć, wysuszyć. To jeszcze odważny jestem, monitor, 2 kamery, no. Jak chcę wam to pokazać, to nie da się inaczej. Witam wszystkich, Daniel i prowadzącego program edukacyjny. Tak właśnie. Znaczy, ja tu jeszcze z tym powalczę 5-10 minut. Jak nie pójdzie, to wkładamy tam tą grzałkę, bo to się, wiecie, będzie nudne dla was. No a ta niech sobie pracuje. Mam wrażenie, że jest jakiś efekt coraz lepszy. Teraz w drugą stronę. Przełożymy po prostu czujniki.
40 zł grzałka. No ja bym nie wchodził, Jacek, w grzałkę za 40 zł. Z całym szacunkiem, ale to jest Jura. Nie wkładajcie tutaj niewiadomego pochodzenia elementów. Dajmy jej szansę. Co tam piszecie? Niech trochę popracuje. Siema Bzyku, już się witałem. 215 nowa. No właśnie, i teraz zawsze powstaje pytanie, czy warto to ratować, czy lepiej po prostu od razu włożyć nową. W celach edukacyjnych, no wiecie, inaczej powiem, robiąc sobie to samemu w domu, to nie jakby inaczej liczycie czas, nie? Co, chlapnęło na elektronikę? No nie chlapnęło. Chlapnęło na rękę. Trzeba uważać oczywiście, no to jest... Trzeba tu powycierać przede wszystkim. Ja wam to pokazuję. To tak... Nie wiem jak to dobrze określić. Ja wam to pokazuję w celach jako ciekawostkę. Normalnie to zaraz przełożymy grzałkę 1:1 i po temacie, nie? No ale da się to zrobić i tak. No jak ktoś chce 215 zł zaoszczędzić, nie zawsze się udaje. No tak, Bzyku, tak jak piszesz, zrobić wymianę na nową, a tą sobie w wolne czasie odkamienić. No tak dlatego ja mówię, jeszcze chwilę z nią powalczę i sobie odpuszczę, bo no nie będziemy tu patrzeć na to, jak ja w tym sercu grzebię. Będzie po prostu ona sobie tu, zresztą zaraz to dokładnie tak zrobimy, może od razu tak, słuchajcie, zróbmy. Nie będę tego odpinał teraz. Odepnijmy przewody, zdejmijmy te gumki. Jak się udrożni, to będzie udrożniona i tyle. Bo to może być nudne. Osłonki przyłączy. Ściągamy. Odpinamy. Co tam piszecie? Szkoda czasu na takie zabawy z przepychaniem grzałki moim zdaniem. No w serwisie to na pewno szkoda czasu na to. No to bez dwóch zdań. Jedna. Gdzie ty tutaj ta druga siedzi? O, druga. Ale wierzcie mi, że się da. Jeszcze jakbym tu miał cieplej, że to by tak nie stygło szybko. No chodź. Nie rób scen. Filunia, wyciągnę. O. Dobra, zróbmy to tak, że odepnijmy sobie przewody. Widzicie cokolwiek? Coś tam widzicie, nie? Odepnijmy sobie przewody. Żeby już tę grzałkę sobie odstawić na bok. Bo tu wiecie, odpalimy grzałkę, jest nadzieja, że dalej będzie już drożnie, ale równie dobrze może drożnie nie być. Uziemienie. No co? Jeszcze by się termiki wpadało wyjąć. Ja ją postawię tam z tyłu, niech ona sobie pracuje. Trzeba z całym koncentratem odkamieniacza, bo to za słaby roztwór na taki kamień. No to jest takie stężenie, że aż mi skóra piecze na rękach. Chciałem wam samą koncepcję pokazać, ale rzeczywiście teraz bawienie się tą grzałką przez godzinę, gdzie nie wiemy czy się uda, no nie ma sensu. Niech ona sobie... Wyjmijmy termiki. Czyli pozbądźmy się elektryki. Niech ona sobie tu, nie tłukąc szklanki, niech ona sobie tu pracuje. O. Tam się dzieje, wy nie widzicie teraz co ja zrobiłem. O, pokażę wam. No, grawitacyjnie, nawet można by było zrobić coś takiego, żeby wyjąć. Czy ty mi chcesz powiedzieć, że ty się właśnie odkamieniłaś? Nie. Niech sobie pracuje. Ja ją tu stawiam na bok. Jak puści, to do niej wrócimy. No i co? Posprzątajmy. Nowa grzała. Odkamieniacz z daleka, nie chciałbym się nim oblać. Czasami to takie grzałki się zostawia na przykład na noc. No, nie skupiacie się wtedy na tym. A może napięcia jej dać, żeby sama wyciągnęła wodę. Można tak zrobić, ale nie prowadząc live'a. Bo tu będzie za dużo rzeczy, których trzeba pilnować, a nie chciałbym zginąć na live'ie. Pewnie by była oglądalność. Pamiętaj Szymon, że... Bo to Szymon mówi, że może jej napięcie dać. Tak, to by dużo przyspieszyło, bo ona by się nagrzała. Tylko ja muszę tu za wielu rzeczy pilnować.
żeby jeszcze pilnować prądu, żeby go nie dotknąć. Nie, tak się nie będziemy bawić. Tylko ja już widzę problem, czy nie widzę problemu? Widzę problem, bo to nie jest taka sama grzałka. Widzicie, byłem przekonany, że mam identyczną, a to jest grzałka na wsuwane wężyki. Da się to przerobić, a potrzebujemy mieć końcóweczek. I co? No i jest lipa, bo musimy tamtą grzałkę odratować. A byłem przekonany, że ona jest identyczna. Wiecie, o co chodzi? No to tu nie wejdzie. To tu nie wejdzie, nie ma szans. Nie, to nie róbmy tu takiej rzeźby, wiecie, bo czytam, że wymień wężyki. Grzegorz, mnie tak kiedyś poraziło 230 V, niezbyt przyjemne uczucie. No, mnie tam poraziło, słuchaj, nie raz. No to musimy tą grzałkę uratować, słuchajcie, no nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, bo inaczej to nie zadziała. Tylko ja ją chyba muszę porządnie nagrzać. Ja właśnie dobiłem do domu po skrobaniu samochodu pod robotą. Przymrozki, Danielu. Czyżby? Czyżby przymrozki, panie Danielu? Mata srebrna na szybę? Dobra rzecz, miałem kiedyś. Jak się trzyma auto na podwórzu, pod chmurką, to dobra rzecz, rzeczywiście. Ale naprawdę ten ekspres chyba nie widział odkamieniacza. Wiecie co? Ja sobie tu poczytam, co piszecie, a ja sobie tutaj postawię tą grzałkę, żeby ona się zagrzała. Tylko na czym? Tylko na czym? Muszę sobie tu konstrukcję zbudować, czekajcie. O, mój błąd, nie sprawdziłem, że mam złą grzałkę. Ale co poradzisz, tak bywa. Dobra. Niech ona tu złapie temperaturę, bo ona jest zimna po prostu, słuchajcie, więc co tam piszecie? Jeszcze, żeby sobie nie zrobić zastrzyku z odkamieniacza, bo to by było słabe. To wszystko na razie na bok. Pogadajmy. Pogadajmy. Co tam u was? Gorąca woda do szklanki. Podłącz pod 230, grzałka się rozgrzeje i puści. Nie ma innego sposobu. Nie bój się. Grzegorz, zapraszam. Pilnuj tej kamery, transmisji, ostrości i jeszcze się podłącz do 230. Nie ma takiej opcji. Kieleckie plus 8 i nie wieje. To dobrze, że nie wieje. Ja to sobie podgrzeję, poczekajcie. Już do was wracam. Jestem. Daniel, panie, normalnie pada i marznie. O, najgorzej, nie? Marznący deszcz. Ja ją tu pomęczę pod spodem. Nie poddajemy się tak łatwo. Mam tutaj farelkę, także... No, Seiko Encanto Deluxe S-Class. Potrzebuję młynek. No przecież tam pasują wszystkie młynki sekowskie tak naprawdę. Nie mam hoter, Grzegorz. Nie mam hotera. Niepotrzebny mi jest. Damy radę. Ta farelka grzeje jak wściekła. Dobra, popatrzmy, co tu jeszcze widać ciekawego. Niewiele. No kurczę, widzicie? To jest chyba od E80 grzałka. To jednak się różni. Spójrzmy. O, już jest ciepła. Ale jeszcze jej potrzeba miłości.
Nadal nie dostałem wyceny kawy z odkurzaczyny. Sebastian, nie stać cię. To jest premium takie, że kopiluwak to się kryje. Podgrzewanie od kamieniacza. Podgrzewanie od kamieniacza w mikrofalówce. Czy to mądre? Wątpię. Co tu się dzieje? Aha. Arkadiusz ma jakieś, nie wiem. Adam, coś tu dziwnego się dzieje. Nieważne. O czym wy to piszecie? Wykombinuj podstawkę do grzałki, nie będziesz musiał rękoma jej trzymać. Łapki w górę, jest dwie... Tak jest, łapki w górę. Witam doktora, witam Piotrze. Adam, co chciałeś powiedzieć? No właśnie. Sebastian, będzie dzisiaj melita? Nie będzie dzisiaj melita. A po co ci melita, jak dzisiaj jest Jura? Łapie temperaturę. Jest nadzieja dla nas. Jest dla nas nadzieja. Metoda namaczania wodkamieniacza, a potem kąpiel w myjce ultradźwiękowej nie sprawdziłaby się najlepiej na taki korek kamienny. MXART. Być może, tylko tu się rzadko zdarza. Mam gorący odkamieniacz. Bardzo gorący. Farelkę podłączył szeregowo. Tak jest! Rozgryzłeś mnie. Wypinam to wszystko dziadostwo. Tu mi cały czas dobrze doradza któryś z was, żebym sobie popodkładał coś pod tą grzałkę, żeby stała prosto. I to jest bardzo dobry pomysł. Dobrze by było, żebyście jeszcze to widzieli, więc jedziemy niżej. No i co? Czy ona jest ciepła? Jest ciepła, no to już jest dobrze. Jeszcze ją podgrzeję, słuchajcie. Niech się porządnie podgrzeje. To sobie przykryjemy czymś, żeby tak szybko nie stygło. Na razie na bok. Młotkiem ją. O ścianę. Farelkę, witam wszystkich, siema patikami. Młotkiem ją. Ile masz kawy w wichurze? Z połowę wichury, Grzegorz? Tam pana ciekawa melita stoi. Sebastian, jaka melita ciekawa u mnie stoi? Aha, ty! Ja już nawet wiem, co tam się popsuło. Ale dzisiaj nie będzie melitki, Sebastian. Gdyby zakazano ekspresów, co byś chciał naprawiać? Nie ma takiej możliwości, żeby zakazano ekspresów. Nie ma takiej możliwości, za dużo ludzi jest uzależnionych od kawy. Najchętniej bym ludzi ponaprawiał. No ale to się nie uda. O, już jest, powiem wam, robi się ciepło. Przy okazji i mi się, słuchajcie, robi ciepło, więc to sytuacja win-win. Co bym chciał naprawiać? Nie wiem. Ekspresy są przyjemne w naprawie. Dobra, słuchajcie. Robimy kolejny zastrzyk. Unia coś wymyśli z zakazem, tak jest. Może się tak zdarzyć. No, teraz to już ją ledwo, powiem wam, trzymam w ręku. Najwyżej będzie dzisiejszy live, będzie o tym, jak udrożnić grzałkę w przeciągu 2 godzin. Już ta strzykawka to ledwo, ledwo. O, już widzicie? Już krwawie. Czy ja dobrze widziałem? Chyba nie. Chyba nie. I teraz jeszcze tu nabierzemy ciepłego odkamieniacza. Piotr, ekspresy są przyjemne, jak to nie krups. No. I lecimy z tematem, ale coraz bardziej wierzę, że to się uda. Krzysztof, na rozwój kanału. Dziękuję. Cały czas bąbelkuje, widać. Grzejemy.
Co tam piszecie? Ekspresy są przyjęte. Linka rowerowa do wkrętarki, jak spirala do kanalizy. No nie do końca, bo to też nie o to chodzi, że tą grzałkę zniszczyć. Pójdzie gejzer czy nie, tak jest, Jacek. O to nam chodzi. Ja mam wrażenie, że tu już coś zaczyna się dziać. Nie wiem, na ile to widzicie. To teraz w drugą stronę. No robota, można powiedzieć, słuchajcie, głupiego. Ale co? Trzeba robić eksperymenty naukowe. RK, nie mogę jej wygotować w odkamieniaczu, bo to ją zniszczy. Grzejemy. Pod farelką. Farelka ją Jakub nagrzeje, ona już jest ciężko ją dotknąć. Najwyżej, żeby się mi tu cała firma nie nagrzała od tej farelki, to też by było dobrze. Idziemy na drugą stronę. Tak się będziemy dzisiaj bawić. Dobry wieczór, soczysty. Zawsze mnie twój nick rozbawia. No jest dobrze zakitowana. Tu jest, powiem wam, dziwna sprawa, bo mam zapisane na protokole przyjęcia diagnoza, czyli klient nie mówił mi, co tu się dzieje. Właściwie ten ekspres można teraz tak dla bezpieczności odsunąć, prawda? Bzyku, rękawiczki sobie załóż, BHP to podstawa, cię kierownik opier... Nie opier mnie kierownik. Grzejemy dalej. Ja sobie tu będę ją tak trzymał. Woda królewska rozpuści wszystko, pisze Karol, oprócz metali szlachetnych. No ale rozpuści nam też grzałkę, więc to nam nie załatwi tematów. Niech się dobrze nagrzeje. Patikami. Co takiego złego jest w ekspresach Krups? Ja nie wiem. Pierwsze słyszę. Rokobrak. A ta grzałka to nierozbieralna jest? No, nie jest rozbieralna. Oj, tam Piotrix do oka nie poleci. Daniel. Wszystko. Dobra odpowiedź. I lecimy dalej. Widać, że to cały czas pracuje, bo tu bąble idą takie. A, jest dobrze gorąca. I czekamy na gejzer. Kto to tak fajnie napisał? Czekamy na gejzer? Jacek. Czekamy na gejzer. On się może nie wydarzyć. Bzyku, już nieraz dostałem i żyję. Tak szybko nie zabija. Trzeba dobrze wypłukać gały. Inwedę. Skoro grzałka jest nierozbieralna, to jak ją złożyli? Odlew? Słyszałeś o czymś takim? Spawanie? No. Jakoś ją złożyli. Kręcimy dalej. Ciśniemy. Teraz idziemy na drugą stronę, ale jak ty się, Bzyku, o mnie martwisz, chłopie. No normalnie, aż się ciepło na sercu robi. Cały czas tutaj walka trwa. Jedziemy dalej. To jak chlapnie, to się nic nie stanie. Dzisiaj ja poćwiczę trochę. Więcej topnika, tak jest. Lewatywa grzałki. Rozciąć, a potem zespawać. Kurna, pomysłowy Dobromir. Grzejemy dalej. Ale chyba ona jest tak zakitowana, że nawet jak ją uratuje, to w walkach z wyludkiem. No nie, Jakub. Nie przypominaj mi wyludka. Co prawda on tam siedzi. Patrzy się na mnie z góry.
Ale to było, tutaj to tylko jest walka z rozpuszczaniem kamienia. Karol Litwinko. Może i masz rację, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie rozgryzam aż tak tematyki. Ja używam od grubo ponad 10 lat Kamiksu i mi się sprawdza. Gdzie jest ten mój drucik elastyczny tak zwany? Gdzie ja go położyłem? Bo widzę, że tu z tej strony dużo więcej tego kamienia wyłazi. Ocet jest odkamieniaczem bzyku, tylko ocet powoduje korozję. O, tu się coś zadziało, zobaczcie. Tu się coś dobrze dzieje. O! Tu dodajemy jeszcze i grzejemy dalej. Niech się grzeje. O, jaki tam gejzerek się zrobił. Zamiast drucika struna gitarowa. Skąd ja ci, Andrzej, strunę gitarową wezmę? Wojciech, najlepsze, jak pamiętasz, jest spinacz. Oj, pamiętam, tato, pamiętam tą wizytę pod Krakowem. Pamiętam to jak dziś. Ile to było walki. Dobra, przejdźmy na tą stronę teraz. Wulkan się powoli budzi, dokładnie. Fajnie takie coś pooglądać. Jak świr próbuję to odkamienić. Moje mocowanie. Jedziemy dalej. Teraz druga strona. Tu już się niewiele dzieje. Poza tym, że mnie szczypie ręka. Doktor, jak tak można bez rękawiczek? O tak. Dokładnie tak. No ja widzę cały czas tą pracę, spójrzcie. Spójrzcie, może na tej kamerze wam pokażę. No, tutaj cały czas bąbelkuje. Halo. Teraz akurat przestało. Szczypię do Kamiksu. Nie szczypię. Dobra, zmiana, bo grzałka mi wystygła. Słuchajcie, muszę ją podgrzać. Więc ja ją tu kładę, niech się nagrzeje. A miałem takie dzisiaj przeczucie, słuchajcie, i widzicie, nawet błąd z grzałką zrobiłem. Miałem takie przeczucie, że mówię, kurczę, jakiś taki jestem i ta pogoda jakaś taka ciemno cały dzień. Mówię, chyba tego live'a może jutro zrobimy. No też mój błąd, że źle spojrzałem na grzałkę, tak? Że to nie ta grzałka tak do końca nastąpiła tutaj. Ja akurat tej strony w gitarze, teraz struny w gitarze wymieniam, mogę podać przez monitor. Podaj! U mnie 19, to nie wiem, o czym piszecie. Niech się nagrzeje. O, łapie temperaturę. A miałem powiedzieć, że dzisiaj live chciałbym, żeby był krótszy, chociaż tak chcę, żeby był krótszy. Mój telefon pływa w odkamieniaczu. Chcę, żeby był krótszy, bo jestem zmęczony po prostu, słuchajcie. Po udrożnieniu pompka i odkamieniacz w obiegu zamkniętym po godzinie będzie jak nowa. Ona szybciej będzie, Andrzej, jak nowa, jak już przepuści. Jak już odpuści, przepuści. To jak już pójdzie, to już ekspres sobie zresztą poradzi. Co prawda, zrobimy to nie w ekspresie, tylko tu. I grzejemy. Robota głupiego. Dariusz, pamiętaj, że kwas to kwas, zresztą każda chemia działa na nas szkodliwie. No tak, a najbardziej szkodliwie wydaje mi się to na nas działa ta chemia, którą dobrowolnie przyjmujemy. Pod tytułem, wiecie co, szalone weekendy. Tadeusz R. Grzałka do Szymona, on powietrzem w komorze bezpiecznie przedmuchać. O. Arek, a co te jury tak padają ostatnio? A nie wiem, padają.
Weź jakiś dłuższy drucik. Dłuższy drucik. To nic nie da. To jest ślimak. O! Tu się znowu dzieje. Z tej strony. Dłuższy drucik. No nie mam dłuższego drucika. Poza tym to już za zakręt nie dojadę. Ale właściwie ta grzałka i tak pewnie zakończy swój żywot. Więc trochę ją brutalnie potraktujmy. A? I nagrzewamy. Ta z Podlasia. Księżycówka, Dariusz? Mały, Bartek, ten problem jest przez brak odkamieniania, czy za rzadko ktoś odkamieniał? Jak to mogło się wydarzyć? No tak obstawiam, słuchajcie, żeby tak zarosła grzałka kamieniem, no to przy używaniu czy oryginalnej chemii, czy każdej innej, ale dobrej, ja to zawsze, słuchajcie, powtarzam przy zamiennikach, że nie mamy wiedzy, jeśli macie sprawdzone, to super, ale no nie mamy pewności, co kupujemy, czy to jest dobre, czy to jest złe. I jeśli używacie chemii niesprawdzonej, no oryginalna, należy zakładać, że producent no wymyślił dobrą tą chemię. Czy tak jest? To też jest kwestia dyskusyjna. Ale to samo się tak nie zakleiło. No to się tak zakleiło od braku dbania o to albo używania nieodpowiedniej chemii. No jedno z dwóch. O! Czyżby? Już teraz to zaczynam być brutalny. No ale to za długo trwa, nie? Pamiętajcie, że to jest wspawana rurka nierdzewna, bo takie pytania też się często pojawiają. Jeszcze nie to. Czy ja mam dłuższy ten drucik? Czekajcie. Żeby mi tu nic nie strzeliło. Dobra, niech ona się tu zagrzewa. A ja się tu przyjrzę, co ja tu jeszcze mam. O, mam dłuższy drucik. Taki plan. Ale chętnie bym zdjął tą gumkę, po co ona tutaj dostaje. O! Dobra. To znowu pewnie wystygło? Nie, nawet nie. I lecimy dalej. No i to taka zabawa, słuchajcie. Już coraz więcej tej wody tu wchodzi. O, i coraz bardziej to pracuje. Kombinerki. Na Podlasiu z Jury już by zrobili aparaturę do bimberka, myślisz? Ta grzałka i tak jest do wymiany, słuchajcie, bo ja jak ją tutaj tak traktuję, to ona tu się nie nadziała, ale udrożnijmy ją. To jest po prostu punkt honoru. Już nawet nie będziemy jej pewnie montować, bo to jest trochę niebezpieczne przy takiej walce. Nie chciałbym, żeby coś tu wybuchło. Ale chociaż ją udrożnijmy, skoro już taki był pomysł. Jeszcze dłuższy drucik by się przydał. Dobra, niech to się nagrzeje. Słuchajcie, zróbmy 5 minut przerwy. Ja po pierwsze umyję ręce, bo mnie szczypią. Sprzątnę tu. Podgotuję sobie ten odkamieniacz, żeby on był naprawdę gorący. W tym czasie grzałka się nagrzeje. No i zaraz do was wracam.
Jestem. Tak, mam PayPal wyłączony. Miałem to zrobić, oczywiście nie było czasu. Nagrzałem. Słuchajcie, albo ja, albo ona. Już teraz to... jaka jest konkluzja dzisiejszego live'a? Głupotą jest próba zrobienia tego. No ale... Zobaczcie, to nawet widać, co z tego wypływa. Taka ruda woda. Ale się dobrze nagrzała. Dziwne dźwięki z tej grzałki dochodzą. O! No, ale tam musi być tego kitu. Widzicie? Jak to wszystko pracuje? Ja nie mam dłuższego drucika, czyli spinacza tak naprawdę, bo dalibyśmy radę. Construction. Siema Damian. Dzisiaj pokazuję wam, czego nie warto robić, jeśli chodzi o naprawę ekspresu. No. Ale pamiętacie, wyludka? No muszę udrożnić tą grzałkę chociaż. Live numer 22. Może w końcu, oby nie, zostanie przełamana passa pod tytułem, że zawsze się udawało. Zobaczymy. Ruda tańczy jak szalona, tak jest. No, wyłazi rudy złom z tego. Ale dzisiaj ciekawy live, prawda? Idziemy na drugą stronę. Idziemy teraz tu. Ja powoli tracę wiarę, a wy? Krzysztof, próbujesz uzależnić ją od kamiksu. Tak jest. Na grzałeczkę. Zrób ankietę, czy grzałek dołączy do wyludka. To jest jakiś plan, poczekajcie. To mi się podobało. Kto to napisał tutaj z was? Rokobrak, tak. Przyjaciela. Tak? Nie. Robimy. Macie ankietę do wypełnienia. Myślisz, że od kamienia, żeby tak łatwo kwasówkę pokonał? Nie trać wiary, włącz wiertarkę. W ekspresach Saeco Aulika zapycha się zawsze, jak wchodzicie w grzałkę, jeśli się już zapycha, bo jest zaniedbany ekspres, to tu na tym pierwszym, nie widzicie, jak wjeżdżacie w grzałkę, to na pierwszym łuku się zapycha kamieniem i tam można sobie trochę wiertarką pomóc. Stanek, nie zawsze musi się udawać, bo nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Nie daj się, no. Staram się, ale wiara we mnie niknie. Wiecie, to może być tak, że ja próbuję pokonać w tej grzałce na przykład taki centymetrowy czopek z kamienia i to z założenia nie mam szans, słuchajcie. Po prostu z założenia nie mam szans czegoś takiego dokonać, a na to wygląda, że tutaj taki właśnie mamy system. Karol, dziś w Lidlu DeLonghi cappuccino za 1200 na Black Week. A widziałeś w Lidlu to DeLonghi? Bo ja mam sygnały od znajomych, że ono tylko w gazetce było widziane.
Gdzie cały czas to kipi. To, wiecie, to trzeba brać pod uwagę, ta rurka ma fi może 2 mm max i tylko powierzchnia 2 mm pracuje, tak? Więc szczerze przyznaję, że dosyć optymistycznym scenariuszem było, że to się uda. Nieraz się udawało, słuchajcie, to. W końcu ten drucik zaraz się złamie. Koło Radomia dziś były, pisze Dariusz. No widzisz, ale widziałeś czy słyszałeś, bo ktoś mi dzisiaj pisał na Discordzie, że pytał nawet w Lidlu i nawet nie dojechały, więc wiecie, ta cena jest bardzo dobra jak za ten ekspres. Może niech to sobie tu pracuje. Skoro to i tak nie idzie za dobrze, to ja pokażę, o co chodzi, bo może nie wszyscy widzieli. Przestańmy trochę tą walkę tutaj nierówną prowadzić. 70%, że Wylutek zyska, przyjaciele. Ja też jestem bliski temu, że tak może być. W Lidlu jest w promocji, przynajmniej teoretycznie, Ekspres DeLonghi. O, tu go mamy. To nie jest żadna reklama, słuchajcie. Po prostu chcę, żebyście złapali fajną promocję. Zaraz wam to pokażę. Zaraz wam to pokażę, tylko dodam przechwytywanie okna. Niech będzie tego, widzicie teraz. Jest taka promocja w Lidlu. 1200 zł za ten ekspres, to jest bodajże DeLonghi Cappuccino. Nie powiem wam symbolu, to jest rewelacyjna, słuchajcie, cena za ten ekspres. Czekajcie, niech ja się tu ogarnę. Jak to działa. O, tu go gdzieś wrzucę, żebyście mnie widzieli. To jest bardzo fajny ekspres, bardzo fajna konstrukcja, słuchajcie. Mało awaryjne są te ekspresy, naprawdę są mało awaryjne. No ale pamiętacie, jak były w Lidlu walki o torebki Witthena? Obawiam się, że jeśli nawet gdzieś rzucili te ekspresy, ten ekspres chyba regularną cenę ma jakieś 1600 zł, 1700, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ja go już schowam, bo nie widzę czata. Gdzieś się schował czat. Tu się schował czat. Melita też jest, Daniel? A w jakiej cenie jest Melita i która? Bo szczerze, ja nie śledzę tych promocji, bo ja się nie zajmuję sprzedażą ekspresów, więc nie śledzę tego. Dobra, jeszcze ją tu położę, niech się nagrzeje, ale nie ma to chyba sensu, słuchajcie. Nie ma to chyba sensu, bo co? Bo to się nie uda. Można to zostawić na noc, na kropluwie tak zwanej. Ale ta grzałka już i tak dostała tym grzebaniem w niej, tymi drutami, że ona i tak jest do wymiany. Próbowałem. Niżej miałeś ekspresy, tak? No to czekajcie, wrócimy do tego. Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Okej. Czekajcie. No jest, 1650 zł za Melita Espresso Line Perfect Milk. Fajny ekspres. Fajny ekspres. Philips. No, za te pieniądze. A powiedzcie w ogóle, bo mam taki plan. Gdzie to zniknął ten Discord, ten OBS? Mam taki plan, słuchajcie. Zrobić dla was taki, wiecie, ja z zasady nie polecam ekspresów, bo nie chcę was mieć na sumieniu. Bo każdy ekspres ma jakieś swoje bolączki, są trochę mniej awaryjne, trochę więcej awaryjne. Wiecie, znacie moje zdanie, no nie oglądacie mnie już, przynajmniej większość z was nie od dziś. Chcę dla was zrobić taki poradnik zakupowy, tylko na święta, bo już mnie nawet dzisiaj parę osób pytało tu w firmie zapytać, co warto kupić. Tylko ja nie chcę, wiecie, tego poradnika robić pod tytułem oceniać jakość tych ekspresów, tylko pod kątem funkcjonalności, co jest fajne, co warto, co nie warto mieć w ekspresie. Rzucić parę modeli, natomiast nie chcę mówić o awaryjności, no bo to nie o to chodzi, no wiecie, no tak podchodząc, że wszystkie ekspresy się psują, no to rzeczywiście ten przysłowiowy, co żartujemy czasami, może czajnik na gaz kupić i to może zadziała. Co o tym sądzicie, żeby wam zrobić
żeby wam zrobić taki przegląd właściwie tego, co jest na rynku i jakaś taka krótka opinia, taki luźny film, czy live'a może takiego zrobić, że odpalimy tutaj, omówimy sobie parę ekspresów. Co sądzicie? Tak, żeby przed 6 grudnia to zrobić jeszcze, żeby... Ahoj, prywaciarzu, siema, Automatyx. Dzięki. Tak, żeby jeszcze przed tymi prezentowymi okresami to zrobić. Rysiek ST, witam. A co jak się filtrowaną wodę wlewa do ekspresu? Trzeba odkamieniać? Zawsze trzeba odkamieniać. Masz wszystko w instrukcji ekspresu. W żadnym ekspresie nie jest napisane, żeby go nie odkamieniać. No weź. Tak na koniec. Żeby go nie odkamieniać, nawet jak macie miękką wodę. Po to jest ustawienie twardości wody w ekspresie. Żeby... Ja tu będę z wami gadał i będę sobie tutaj tak męczył tą grzałkę. Ale nie ma szans. Po to jest ustawienie twardości wody w ekspresie, że można ustawić, żeby on rzadziej o to wołał, bo... Hej, polała się woda. Widzicie? Nie widzicie, no przecież pewnie, że nie widzicie, bo jest za wysoko i nie ta kamera. Już się poprawiam, właśnie Stream Deck jest na mojej liście. Tu patrzcie. Jakby... Już sam nie wiem, czy mi się wydaje, czy mi się nie wydaje. Już mi strzykawka przepuszcza. Myślę, że jest to bardzo słuszna koncepcja. No tak, minerały się osadzają i tak, dokładnie. Woda to nie tylko kamień kotłowy tak zwany, to są minerały, magnezy, żelaza, fosforany, fosfory. Mogę gadać teraz głupoty, nie jestem fachowcem od chemii, ale czemu mnie nie widać? Stream Deck to jest na mojej liście. Mateusz, a panie doktorze, trochę się mylisz, Jura S80. Masz rację, kiedyś w ogóle jak ustawiałeś korzystanie z filtra w Jurze, to ona nie wołała odkamienianie. Ale Mateusz, ja uważam, że to jest zła koncepcja. Tu akurat okej, jeśli jest tak w instrukcji, to sorry. No, nie mam w głowie, wiecie, no za dużo jest tych ekspresów, żeby to wszystko ogarniać. Więc dzięki za poprawkę. Natomiast ja uważam, że to jest błąd. Nie zaszkodziłoby mu, jakby się tam, nie wiem, raz na 600, czy 500, czy 700, no to już do ustalenia kaw odkamienił. No ale tak jest. Nie puści to. Dobra, słuchajcie, oficjalnie wyłączę tą wichurkę. Sino, na. Dziękuję, Sino. Sino Service ze Śląska. Oficjalnie, słuchajcie, muszę wam przedstawić, zgodnie zresztą z tym, co napisaliście, nowego kolegę. Jak wyście go nazwali? Bo to jest wylutek. Polecam obejrzeć ten live. Karol, zaraz drugi bąbelek na wężyku wyjdzie. No nie mam tyle siły w rękach, bez przesady. A widzisz, Mateusz, no to mamy zbieżne zdania. A rzeczywiście, ja pamiętam, ja miałem Jurę. Bo teraz mam Enę Micro, też staruszkę. Daniel pisze, nawiązujesz do Stream Decka, nie lepiej organy od Kosmy? Właśnie ogarnąłem je wczoraj i działają. A muszę się temu przyjrzeć, bo ja wiem, Daniel, że żeście o tym z Kosmą rozmawiali. Pozdrawiam Kosmę, jeśli ogląda. Ciebie, Daniel, to wiesz, że pozdrawiam. Natomiast ja się temu w ogóle nie przyjrzałem. Wiem, że takiego coś zrobiliście. Jest tu mowa o tym, że można zrobić, popraw mnie, Daniel, z klawiatury do kasy, czy do czegoś można zrobić Stream Decka. Jak piernicze głupoty, to napisz tutaj tak w skrócie, o co chodzi, bo to jest ciekawy projekt. Zaraz drugi bąbelek na wężyku. Mateusz, zgadzam się, sam się zastanawiam, czemu nie wymusić odkamieniania, bo filtrem stosowany oryginalny, ale no jednak. No właśnie, miałem Jurę F50 bodajże, bo teraz, tak jak mówię, mam Enę Micro czekajcie, i ona też nie wołała odkamieniania, jak był filtr zainstalowany, ale ja na niej celowo wymuszałem, więc to wiadomo, trzeba ten proces prowadzić rzadziej, ale moim zdaniem trzeba. Z tej grzałki to by dobry ślimak był. Nie tak, wiecie co, korci. Może to zrobię, tylko to nie na live'ie, że jak ona nie odpuści, bo ja ją jeszcze zaleję, zbuduję tutaj taką konstrukcję na noc, niech to sobie moknie, chociaż tu jest zimno, więc to nie będzie pracować, to ja ją rozetnę. Z Mediaxa. Czy coś zobaczymy w środku po rozcięciu?
Tego nie wiem. Zobaczymy, ile tego kamienia, tak już czysto z ciekawości, ile tego kamienia tam się działo. Grzełek prostatek? Kurna, dobre to. Podoba mi się ten temat. Grzełek prostatek. O, siedźcie se tu, chłopaki. Słuchajcie, nie zawsze się zwycięża. Tak jak sobie teraz przemyślę to wszystko, to był głupi pomysł próbować to zrobić. No ale wiecie co, mi się to często udawało. Dzisiaj się nie udało. Poza tym, tak jak mówię, po takiej ingerencji już w tą grzałkę, to wymieniamy ją na nową. No, taki był pierwotny plan, tylko teraz mogę wam właśnie tą diametralną różnicę pokazać. Gdzie był mój błąd? Ja nie tą grzałkę zamówiłem. Bo potrzebujemy grzałki na uszczelki zawleczki, a tu jest grzałka na zaciski. Można to przerobić, czyli na cybanty, na opaski zaciskowe, jak zwał, tak zwał. Można to przerobić, ale nie jest to według mnie zgodne ze sztuką robić tu przeróbkę z oryginalnej koncepcji Jury, tak? Jest. Dziękuję jeszcze raz za polecenie Ekspresu Melita. Robi naprawdę dobrą kawkę. Lejący pod siebie Krups po 5 latach poszedł w odstawkę. No i fajnie, że jesteś zadowolony. Melita jest mało znaną nadal w Polsce firmą. Mało znaną. Ale jest dobra. Wiecie, też się psuje. To idę odkamienić, no. Pod tą promocją można sprawdzić dostępność. Ja nie wnikałem, to być może to fajnie, ale no słyszałem od ludzi, że coś tam z tą promocją jest tak. Z reguły, wiecie, jak jest już taka okazja, to często jest tak, że to jest rozchwytywane, no i... Sebastian. Dobra, słuchajcie. Pierwsza porażka na 22 live, wynik chyba i tak dobry. Porażka. No, taka porażka, nie porażka, no. Przecież ekspres będzie naprawiony. Jak mi przyjdzie prawidłowa grzałka na środę w miarę w normalnej porze, to spróbuję wam w środę nagrać film, jak tą grzałkę tutaj wkładam i ogarniam temat. No bo chciałbym to pokazać. Sami chcieliście, prosiliście mnie, żebym pokazał dalszą część tej naprawy. Sebastian, zauważyłem, że Miele, Melita i Nivona to podobnie zbudowane są. Siemensa, Boscha inna budowa, DeLonghi też inna, a Philipsa Eco to samo. No jest unifikacja w ekspresach do kawy. Andis, ty wiesz. Ty też wiesz. Dziękuję. Dzięki za motywację do działania. Pisze Tom, na tą chwilę mam już 3 ekspresy. Super. Jak cię zmotywowałem? Ja dzisiaj motywacji potrzebowałem. Dużo. Melita czy Nivona? Pytasz mnie? Melita. Kiedyś bym powiedział jeszcze całkiem niedawno Nivona. Teraz Melita. Ale to oba są dobre ekspresy. Ja uważam, że... Ja byłem, słuchajcie, powtarzam to zawsze. Alicja. No cóż. Trzeba skoczyć jedno oczko wyżej na rozwój kanału. Dziękuję, Ala. Uważam, że do każdego ekspresu w tej chwili należy brać rozszerzoną gwarancję. Nazywam to rozszerzoną gwarancją, to jest ubezpieczenie. Takie mamy czasy i tu nie mówię już o konkretnych markach ekspresów. Takie mamy czasy, że sprzęty zeszły na psy, jeśli chodzi o jakość. Wiecie, ja widuję ekspresy po 15 lat, czasami wam tu pokazuję, po 18 lat, po 20 lat się trafiają. Ja sam mam dziaduszka Jurę Micro i to działa. I to nie jest wymysł, bo jasne, można wrzucić, że nie wszyscy dbają. Ciężko porównywać. No tu ewidentnie widzicie, ile to było walki i to nie odpuściło. Ale kiedyś nie było takich młodych ekspresów z takimi uszkodzeniami. Teraz te ekspresy po 3, 4, 5 latach się sypią strasznie. No i tu nie mówię o konkretnym modelu, ani o konkretnym producencie. Sinus, Andis, ja też wiem i wiem, że my wiemy. Damian, mój Krups też lał pod siebie zestaw uszczelek za 50 zł, 4 godziny roboty i ekspres śmiga. No, ja znam zadowolonych użytkowników Krupsa. Ja po prostu mówiłem to już. Ja ich nie naprawiam od paru lat, więc nie chcę się też wypowiadać. Kurna, myślałem, że jak zacznę tak gadać, to już się znudzicie, a tu widzę... Dziękuję, RK88. Oczko wyżej. Miałem dzisiaj pomysł, żeby w ogóle, pamiętacie, na live rozgrzebaliśmy takiego DeLonghi... on tam stoi. Matko, kafar, grosik na rozwój. Dziękuję. Primadonna Light Experience. Ale dobrze, że się za niego nie wziąłem. Ja dzisiaj, tak jak mówiłem na początku, motywowałem się mocno, żeby tego live'a odpalić, bo jakieś przemęczenie mnie dopadło. Słuchajcie. Na nową Żanetę, bo jej się łóżko temu strzykawku urwało. How dare you. Kupuję. W ogóle mam 3 apteki wokół siebie i mam problem z kupieniem sobie nowych strzykawek. Żaneta? Tak się to mówi, bzyku? Dziękuję w ogóle. Żaneta?
To jest Żaneta? Pierwszy słyszę. Kryzys zimowy? Może być. Dzisiaj nawet na grupie na Facebooku, do której was zapraszam, link macie w opisie każdego filmu, każdego live'a. Wszyscy pisaliśmy, że dzisiaj kawa była wyjątkowo potrzebna. No i tak też bywa, wiecie. No. Dariusz. U mnie od 11 lat działa Niwona 765 i zawsze na czas odkamieniona i czyszczona. Raz w roku wymiana uszczelek i odpukać nic się nie dzieje, ale tak jak wspomniałeś, takich ekspresów nie robią. U moich rodziców chodzi Niwona 691 bodajże. Ta taka z tymi wyświetlaczami w głowicę zintegrowanymi. Ona ma na bank z 8 lat, a podejrzewam, że więcej, bo ja ją parę lat temu odkupiłem od klienta. Czy mi ją zostawił? W ogóle nie pamiętam. Ja ją naprawiłem. Ona chodziła u mnie. Teraz już chodzi parę lat u moich rodziców i byłem ostatnio i skrzypi ten ekspres. Trzeba go znowu rozebrać, wysmarować, ale to naturalne zużycie elementów. Trzeba to po prostu wyczyścić. Tak się kiedyś mówiło. Żaneta. Muszę mamy zapytać, bo mama służba zdrowia. Czy to rzeczywiście Żaneta? A czemu Żaneta? Bzyku, ja wiem, że ty zaraz mi tu wyłożysz całą teorię, bo Bzyku jest powiązany ze służbą zdrowia. Nie będę tu w szczegóły wchodził, bo to nie o to chodzi. Słuchajcie, miło było naprawdę, jest was, aż jestem w szoku, bo nie patrzyłem na licznik, że jest was 260 osób. No teraz widzicie 258, ale ja tutaj w drugim monitorze widzę, ile was jest. Muszę iść umyć ręce, bo teraz już zaczynam odczuwać. Jeszcze tylko, wiecie, nie byłbym sobą, jakbym tak na koniec jeszcze go nie spróbował tutaj pyknąć. Teraz by był numer, nie? Na koniec. Tu już chyba jest blisko, bo jak przyciskam strzykawkę, to widzicie, spadnie zaraz kropla. Zostawiam to tak. Czy to normalne? Jeszcze odpowiem Niwedę, czy to normalne, że młynek do kawy chodzi co chwilę głośniej. Też mam Niwonę może już z rok, aż kiedyś chodził ciszej młynek. No, zużywa się, ale czy to normalne, że po roku tak się pogłosił? Nie wiem. Bzyku, masz rację. Mówiłeś mi już kiedyś o tym. Ochrona zdrowia. Służba się skończyła w 93. Daniel powiedział ważną rzecz. Spójrzcie sobie na czat, bo masa z was nie czyta regulaminu grupy, nie akceptuje zasad grupy i potem są zdziwienia, że posty macie odrzucane albo nie zostaliście przyjęci do grupy. Jak chcecie dołączyć do grupy Coffee Doctor, jeszcze raz powiem, link w opisie. 3 bardzo trudne pytania o moje imię, o to, gdzie jest serwis i nie pamiętam nawet jakie jest trzecie, ale one to są bardziej dla jaj niż kluczowe, ale kluczem jest i nie dostaniecie się do grupy, jeśli nie zaakceptujecie regulaminu grupy. Tyle z ogłoszeń parafialnych. Jeszcze chcemy. Ja wiem, że jeszcze chcecie, ale ja naprawdę jestem zmęczony. No, żebym miał grzałkę, to byśmy ją wymienili, ale nie mam, słuchajcie. No nie mam. Byłem pewien, że mam. Okazało się, że mam, tylko nie taką jak trzeba. Krystian, powiem ci, że dobry plan. Krystian napisał ścisk stolarski, a o dziwo, tak jak nie mam struny i nie mam drucików dłuższych, to ścisk stolarski mam, jak widzicie. Tak zrobimy. Tylko trzeba tu skonstruować jeszcze inną konstrukcję pod tytułem ten drugi wężyk, gdzie ja go zhandlowałem. Tu jest. Żeby tutaj nie robić bałaganu. Jak ten ścisk się rozkładało, nigdy nie pamiętam. Tu chyba się tego używało, czy nie? Jak to rozmontować? Halo? Jak to się rozłącza? No kurna, bawiłem. A może ja mam... Nie umiem tego uruchomić. Zapomniałem, jak się tego używa. Słuchajcie, tak dawno tego nie używam, ale ja miałem inny ścisk stolarski jeszcze. Nie, no to nie tak działa. A gdzie jest ten mój taki drugi? Dobra, ogarnę to sobie później, słuchajcie. Nie będę przedłużał. Ale rzeczy można też w trytkę złapać. No właśnie, też taki guzik szukałem. Pod kciukiem guzik. A tu jest guzik, dobra. Mamy to. Kto u mnie siedzi? Synu, kto tam u mnie siedzi? Gdzie siedzi?
Nie wiem, czy mi wystarczy tego ścisku, ale to można strzykaweczkę troszeczkę, czekajcie. Tak zrobimy. Wiele tu przecież tej wody nie potrzeba. Żanetę napełnimy, jak to Bzyku powiedział. Kto u mnie siedzi, Sinus? Oj, ty zwidy jakieś masz. Już ogarnąłem, wiem, opóźnienie. To raczej należało tu zostawić. Trochę mam za mały ten ścisk. Dobra. Na rozwój kanału, parę grosików, kawka czerwona i zielona pyszna. Już się skończy, więc będę pisał dostawę. Właśnie. Kończymy, słuchajcie. Ja sobie to zorganizuję później. Powiem tylko jeszcze, bo wywołane to zostało. Nic do dziękuję w ogóle. Naprawdę dobrej kawy, jak chcecie się napić. Dorobił się pomagiera, że nikogo nie ma. Polecam. Na czacie mogą teraz ci, którzy próbowali, napisać, że naprawdę warto. Obie są dobre. Byłem fanem zielonej, ostatnio zostałem fanem czerwonej. Przekonaliście mnie. Napiszcie maila. Mail jest w opisie filmu. A jak znam życie, Daniel zaraz tego maila tu wrzuci. Wiecie, tak naprawdę mogę to włożyć w ścisk, ale tak żałka idzie do śmieci, więc może ją rozetnę jutro. Zobaczę. Słuchajcie, moim zdaniem jeden z najnudniejszych live'ów jak dotąd, ale takie też się będą zdarzały. No, tak wygląda ta praca. Ale co z wyludkiem? No to przecież to zostanie. Oni już będą przyjaciółmi, słuchajcie. W ogóle jak ankieta? Ceny inwedę mailem, bo ceny się zmieniają, ktoś obejrzy zapis live za rok, dlatego nie mówię o cenach na filmach, na live'ach, bo ceny naprawdę się zmieniają, a kawa ma zdrożeć mocno. Ankieta. 78% że Wylutek pozna przyjaciela i to prawda. 22% no, dzisiaj się nie udało. Kończę tą ankietę, zobaczcie sobie wyniki na czacie. Żaneta pod biurkiem, Andrzej. Sinu, może i nudny, ale jaki prowadzący. Prowadzący jest przeorany. Prowadzący za dużo pracuje. Spoko live, młody ogląda. Super, Michał, że młodemu się podoba. Pozdrawiam. Co powiesz o miele? Nie znam ekspresów miele, nie naprawiam ich. Piszesz to, zauważyłem, Grzesiek, że piszesz to któryś raz z kolei. Nie znam, nie powiem ci. Grzałek i Wylutek forever razem. To jak to mówi teraz młodzież? Żeby mnie walnął jakieś głupoty. Best Friends Forever, BFF, tak? To zrobimy im taki tutaj BFF. No i tyle. Trzymajcie się. Jadę odpocząć. Miłego wieczoru wam życzę. Dziwny live. No ale co poradzić. Czasami, słuchajcie, tak bywa. Pozdrawiam was. Trzymajcie się, cześć. Tak jak mówiłem, jak dojdzie mi grzałka, to w środę postaram się nagrać film z uruchomienia tego ekspresu, o ile się oczywiście uruchomi. Trzymajcie się, cześć.